Dzisiaj robię mój pierwszy krem do twarzy. No i najpierw postanowiłam zrobić taki podstawowy, najłatwiejszy krem według receptury bardzo prostej, żebyście też mieli ochotę spróbować go zrobić. Do tego celu używamy 15 ml oleju. Ja tutaj użyłam 3 olejów, to znaczy oleju jojoba, oleju nagietkowego, który miałam w domu i jeszcze 5 ml masła shea, które stopiłam. Ale oczywiście może to być 15 ml jednego rodzaju oleju. Olej jojoba pasuje do każdej cery, ale można też, jeżeli macie w domu jakiś olej konopny, czy nawet niektórzy proponują użyć olej słonecznikowy. No i do tego potrzebujemy 2,5 grama emulgatora Oliwem 1000. Taki emulgator ja znalazłam, że jest bardzo dobry do tego pierwszego kremu. No i jeszcze faza wodna. Mam tutaj 35 ml wody ozonowanej. I znowu podaję alternatywę. Można użyć też jakiś napar z rumianku, albo z pokrzywy, albo po prostu wody przygotowanej. Ja też zakupiłam w sklepie od razu sobie taką zlewkę, 25 ml, żeby móc wymierzyć te 15 ml oleju i potem te 35 ml wody. No i jeszcze do tego spieniacz do mleka się przyda, potem do mieszania 2 faz. A teraz pokażę Wam, co robimy dalej. Do niewielkiego garnka z wodą, z zimną wodą, wstawiamy 2 słoiczki, te, które mamy przygotowane, jeden z olejami, a drugi z wodą ozonowaną u mnie. No i podgrzewamy sobie tak do około 60 stopni. Jeżeli ktoś nie ma termometra, no to dosyć gorąca ta woda powinna być. Po lekkim podgrzaniu dodaję odmierzone 2,5 grama tego emulgatora Oliwem 1000. Teraz łączymy to z całą tą fazą olejową. Po podgrzaniu obu faz, można sprawdzić koniuszkiem palca, powinny być już gorąca przynajmniej woda, zdejmuję z kuchenki. Nasze oleje przelewam teraz do większego słoiczka, a to dlatego, że potem jak będę 2 fazy łączyła, to właśnie do tej fazy olejowej będziemy wlewać wodę po podgrzaniu i dlatego potrzebuję, żeby to było w większym słoiczku. Do fazy olejowej teraz będziemy małą stróżką wlewać fazę wodną i jednocześnie spieniaczem do mleka będziemy miksować. Przyłożyłam teraz słoiczek z naszymi zmiksowanymi płynami do zimnej wody, po to, żeby się wszystko wystudziło. Co jakiś czas mieszamy, bo mikstura nam szybko zaczyna gęstnieć. Widzimy, już jest takie mleczko coraz bardziej gęste. I teraz słuchajcie, jak nic nie macie z tych rzeczy, które ja teraz dodam, to wiadomo, w ten sposób już mamy krem zrobiony. Natomiast ja zakupiłam sobie w sklepie, w którym zakupiłam wszystkie składniki do różnych kremów. Zakupiłam sobie też depantenol, który można dać w tym momencie, oraz kwas hialuronowy. Ja tu mam jeszcze taką witaminę E w kapsułkach i też sobie jeszcze tu na koniec dodam. Z jednej kapsułki wycisnęłam witaminę E i dodaję jeszcze troszeczkę kwasu hialuronowego, który zakupiłam. Mogą to być 3 ml, więc tak patrzę na oko w mojej zlewce i dodaję jeszcze depantenol i też tam około 2 ml można dodać, więc za dużo tego nie daję. Myślę, że starczy. I teraz wlewam i mieszam to wszystko. Taki krem można przechowywać w lodówce około 2-3 tygodnie do miesiąca. Natomiast czytałam też, że na przykład kropelka jakiegoś olejku eterycznego powoduje, że jest już bardziej zakonserwowany taki krem i wtedy można dłużej go przechowywać. Także witamina E, którą dodałam, też jest już jakimś tam konserwantem. Spróbuję jeszcze tą kropelkę olejku lawendowego u mnie dodać, po to, żeby no jeszcze dłużej ten krem mógł stać. O, 2 kropelki. I to już jest gotowy krem, schłodzony w lodówce. Pokażę Wam teraz, jaką ma konsystencję. Bardzo fajnie się wsmarowuje. Skóra jest lekko natłuszczona, ale też nawilżona. Uważam, że jest idealny teraz na tą pogodę, jaką teraz mamy. Oczywiście pokazuję na ręce, wiadomo, to jest krem na twarz, ale uważam, że oczywiście spokojnie, jeśli ktoś chce, może też użyć na ręce i na inne części ciała. Gorąco zachęcam Was do samodzielnego robienia kremów. Ja jestem tym zachwycona. Konsystencja tego kremu jest bardzo przyjemna, lekki lawendowy zapach,
bardzo łatwo się rozprowadza, wchłania się rewelacyjnie, przy tym zostawia delikatną ochronę na skórze. Tutaj skład jest bardzo krótki, naturalny, nie ma porównania ze sklepowymi kosmetykami, gdzie lista składników nie ma końca. Oczywiście nie znamy ich, nie wiemy, co oznaczają ich skomplikowane nazwy. Tak samo jak interesuje mnie skład produktów żywnościowych, tak samo ważne jest dla mnie, co nakładam na skórę. Dawno już o tym myślałam i osiągnęłam ten mój kolejny cel. Sama robię sobie kosmetyki. A to dopiero początek. Zapraszam do kolejnych filmików i śledzenia mojego bloga.